Testową rolkę Silberry Color 160 postanowiłem przetestować w urokliwym miasteczku Rottingdean, które jest częścią Brighton, ale jednak trochę trzeba do niego podjechać. Rottingdean jest niewielką miejscowością, ale bardzo urokliwą, znaną głównie z tego, że przez pewien czas mieszkał tutaj pisarz Rudyard Kipling, autor m.in. Księgi Dżungli. W związku z tym oczywiście jest tu dużo rzeczy Kiplinga, są ogrody Kiplinga, jest muzeum Kiplinga z odtworzonym jego gabinetem i zapewne są jakieś kremówki Kiplinga, co tam jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Do ogrodów Kiplinga na pewno zajrzę. Mam nadzieję, że jest już na tyle wiosennie, że będą tam kwitły kwiaty, ale najpierw coś, bez czego żaden szanujący się millennials, a już szczególnie vloger nie zaczyna dnia i odcinka, czyli kawa. Dotarłem już do ogrodów Kiplinga, które nazwane zostały tak, ponieważ kiedyś cały ten obszar to właśnie był ogród przylegający do domu, który wynajmował Kipling w czasie, kiedy mieszkał w Rottingdean. Tu za mną, na ścianie, jakieś 3 metry nad ziemią, jest uwieczniona głowa ogrodnika, który tak wspaniale zajmował się tym ogrodem, że postanowiono go upamiętnić.
Silberra to istniejąca od 2017 roku firma z Sankt Petersburga w Rosji, zajmująca się głównie produkcją chemii fotograficznej, materiałów i czarno-białych filmów. Ale wśród jej oferty na przestrzeni lat pojawił się właśnie film Silberra Color 100 w limitowanej edycji 2000 sztuk, o którym to filmie już opowiadałem w innym filmie. A drugim ich kolorowym filmem jest Silberra Color 160. To jest film, który miał pojawić się w ich repertuarze na stałe, ale póki co po tej pierwszej partii nie widać, żeby wracał na sklepowe półki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dostępny. Silberra Color 160 odrobinkę przypomina właśnie tą poprzednią Silberrę 100, ponieważ niebieski lubi trochę skręcać w stronę zieleni, cyjanu, a są też momenty, że obraz nabiera trochę dominanty takiej magentowej, ale ogólnie powiedziałbym, że producent w opisie tego filmu nie kłamał, bo w istocie ten film ma średni kontrast i wierne odwzorowanie kolorów. I to jest prawda. Ten film nie jest mocno stylizowany, nie ma odchyłu w żadną konkretną stronę. To jest porządny film o niskiej czułości, co może być dobrą informacją dla tych, którzy potrzebują niskoczułego, kolorowego filmu, a niekoniecznie chcą kupować Portre albo Ektara. Mnie ten film się spodobał, chociaż przyznaję, że brakuje mu tego czegoś, co odróżniałoby go na tle innych kolorowych filmów o podobnej czułości, które można kupić. Fajne jest to, że jest produkowany przez niewielką firmę z Rosji, a nie jednego z potentatów z Japonii albo ze Stanów. Więc wydaje mi się, że jeśli kiedyś jeszcze spotkam go, jak będzie dostępny w sprzedaży, to kupię sobie parę rolek, żeby chociażby wspierać niewielkich producentów filmów. Ale jeżeli nie pojawi się więcej, czy będę żałował? Chyba nie bardzo. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie po obejrzeniu tych zdjęć z Silberry Color 160 i czy mieliście kiedyś do czynienia z podobnym filmem, na przykład ze Sfiemą albo tą poprzednią Silberrą? Chętnie się dowiem. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.